Zawsze było to moim marzeniem. Patrz, patrz! Ale ogień, chłopie. Siema, mamy godzinę 5 rano, a my właśnie wyjeżdżamy na Japfest. Jak widzicie, za mną zebrało już się kilka samochodów, po drodze dołączą do nas kolejne. No i cóż, zostańcie do końca, bo na pewno będzie się działo. Teraz sprawdzasz, czy jest silnik. Nie, gdzie to? Silnik zawsze jest, mam w bagażniku na zapas. Spokojnie widzowie, mamy 5 godzin trasy, 8 aut, więc przynajmniej 3 dojadą. Rozbuda. Dobra, pierwszy postój za nami. Na szczęście nic się nie zepsuło poza emerką, jak widzieliście tam wcześniej. Jest dobrze, jedziemy dalej. Stoimy pod salonem Nissana. Góral chce oddać swój samochód do salonu Nissana, ale go pogonili. Nikt nie chce tego starego złoma. Cześć, pozdrawiam YouTube. Cześć. Siemano. Co dzisiaj? Yarisem. Coś przejechane już? Tak, po oleju poślizgane. A to słyszałem, niestety. Na razie nie, czekamy. Okej. Jedziemy, zrobimy objazdówkę po całym Japfeście. Może spotkamy kogoś znajomego. Podjedziemy na drifty. Zobaczymy, czy kolas już się rozstawił. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ukradli leżak! Ukradli leżak! To dlatego nam brakuje jednego. To jest Toyota, kurwa, nie znacie się. Właśnie. Zobacz znaczek. Weź się przyglądnij. A, zwracam honor. I samochody całe i z tą kamerą. To zawsze jest to samo. Naprawił? Naprawił, tak. Ja ją tak samo. Oni tu jadą na pełnej całą... Latacie tym bokiem? Nie szkoda wam tych karbony? Sami to robiliśmy, te karbony. Okej. Czyli jak zepsujecie, to naprawiacie z powrotem. Dlatego jest to auto, nie? No tak. Ocena oklejki, bo to jest nowa oklejka, Ale tak? kitam z oklejką. Nie widzisz te trąbki? A to już widział każdy. No fajne. Tak powinieneś właśnie okleić swojego Forda, a nie jakieś kurde pitu. Co to jest? S15 przejechał tą, jeszcze z zabudową całą. Ale to takie... Nie było takich zestawów. Nie ma Ewo. Nie ma. No niestety. Jest do zrobienia, jakby ktoś chciał customowo. Udało nam się znaleźć Samuela z Night Ride'ów, siemanko. Cześć. No i słuchaj, mam dwa pytania do Ciebie. Jeżeli miałbyś wybrać ulubiony, twoim zdaniem, samochód japoński, jaki to by był? Z wszystkich japońskich? Wszystkich. Toyota 86. To był zawsze mój wymarzony wóz, gdzieś tam przez Initial D, przez inne tego typu rzeczy. 2 lata temu udało mi się spełnić marzenie i taką kupić i odkąd jeździłem tym autem, to dla mnie nie ma lepszego wozu, nie? Jest leciutka, jest dynamiczna, szybka i ma super linię i ma vibe w środku taki 80sowy i moim zdaniem idealny wóz. Są tutaj dwie, takie widziałem piękne Tak, i widzieliśmy jedną czerwoną chyba. ogień. No co przejeżdżają, to ja się zatrzymuję i tak. Czyli spełnia wszystkie Twoje wymagania. tak. Dobra, i drugie pytanie, jakie mam do Ciebie. Macie nową oklejkę. Na Skyu mamy. Tak, skąd inspiracja na te kolory? Wiesz co, próbowaliśmy gdzieś tam wykminić, jakie kolory będą pasować z niebieskim. Chcieliśmy też, żeby to było coś, czego jeszcze nie widzieliśmy nigdzie indziej. No i połączyliśmy żółty, dorzuciliśmy czarną maskę, ale sam żółty gdzieś tam był lekko pusty, więc dorzuciliśmy potem czerwony chromik na to, no i fajnie moim zdaniem się to... Nie no, fituje elegancko taką driftówę, trochę przypomina, wiesz, jak te klasyczne oklejki, które była są, nie? inspirowana właśnie D1 drift carami gdzieś tam z lat 2000. Właśnie taka oklejka. Nie no, wyszło moim zdaniem super. Jeszcze mi tylko powiedz, czy udało Wam się cały Wasz sklep, który już macie stacjonarny, przenieść tutaj na Japę? Nigdy nie da się zrobić tego całego, po prostu bierzemy jakieś tam najpotrzebniejsze rzeczy. Setup akurat jest taki nie największy, ale wzięliśmy wszystkie te rzeczy, które są inspirowane Japonią, wszystkie wzorki japońskie, bo mamy też wiesz, rzeczy z BM-kami, z innymi samochodami. Czyli No i gdzieś nastawiliście się stricte na Japonię tutaj na tak, Japę. typowo pod Japfest i myślę, że jest fajnie. Nie no, wygląda elegancko, no prezentuje się zresztą stoisko tak jak wszyscy widzą. Także super, dzięki, że udało się nam pogadać. Fajnie. No i jeszcze się pewnie złapiemy. Dziękuję. Ulubiony obiektyw? Canon czy Sony? Kanon! Ulubiona furka tutaj. Kurwa, laser! A patrz co ma w ręku. Patrz co ma w ręku. Ej, ale zmieniłeś lupę, teraz jest większa jakaś. Ale macie tutaj ładny kącik, mam powiedzieć. Ceramikę? Mocny shit. Właśnie patrzyłem. McLaren, no. I tarcze są nowe, no A co mieliście McLarena, to rozebraliście go i poszliście tu. mamy po prostu dwa. Dalej stoi. Drastyczna zmiana w jakości stoiska nastąpiła, jak przyjechaliśmy autami. Tak. To na pewno. Dodają delikatnie uroku. Delikatnie. Pana, możemy zadać jedno pytanko? Oczywiście, co tam potrzeba? Jeżeli miałbyś mi powiedzieć z tych felg, które macie wystawione tutaj, twoja ulubiona, twoim zdaniem, która by była najlepsza z tych tutaj, co macie? Uwielbiam K-breaki. Okej. I to jest akurat też mojej prywatnej w sumie kolekcji. Bardzo rzadka felga i fajne VIP-owe koło, a jednocześnie można też do jakiegoś sportowego wózka to założyć.
No tylko z rantem to do sportowego to wiesz, no nie? Mamy też, no, Do stensówy, tak, Nie, się nie. zgodzę. No. niby tak, ale są też Majstery S1, one też są sportowe. Okej. Więc jakby K-breaki bardzo rzadki temat i jak dla mnie wzorem i w ogóle wygrywam. Bardzo lubię te felgi. Ile trzeba położyć za taki komplet? Za ten komplet chcę 8,5 tysiąca. Okej. I tak widzę, że patrząc na eBay za granicę, to i tak to jest troszeczkę tam niższa cena dostosowana do naszych europejskich jakby standardów. Czy można zagrać tego Street Fightera tutaj? Oczywiście po to on stoi. Dobra, musimy zlać buli. Ała! Nie działa, nie działa! Dobra, już wiem. Oj, chyba tej zniżki nie wywalczysz. Wywalczę. Nie, no za dobry jest, nie nauczy mnie blokować. Patrz, patrz, ej, to patrz, nie fair. patrz! Można się pakować do basenu? Jeszcze zimny. A, dobra, dobra. Jutro. Też się wstydzi kamery. On też się wstydzi kamery, tak jak ja. Znaleźliśmy też ekipę naszych znajomych tutaj w pobliżu, którzy się rozstawili. Zaprosiliśmy ich na wieczorne testowanie soku. No i na basen. Nikt nie ma basenu, no, chociaż nie. No tutaj gościu na pace ten z basenem, no to wygrał. Jest poziom wyżej niż my. Właśnie, zaczynamy 2-godzinny wyścig Endurance, a Was zapraszamy razem z nami do pitlane. Macie lidera, a tu jest druga, trzecia pozycja. No i na liderze jest GT86 z silnikiem LS. Dmuchają tam dmuchawą, żeby ochłodzić hamulce. Sprawdzają wszystkie kluczem dynamometrycznym śruby, czy są dokręcone, czy się koło nie odkręciło w czasie. Nie mogą wyjechać wcześniej niż 2 minuty. Od wjazdu do pitu, do wyjazdu z pitu muszą spędzić tutaj 2 minuty, bo inaczej każda sekunda będzie mnożona razy 3 i dodawana do czasu. Jedzie jedno auto od Was. To czemu obsługujecie już drugie, nie Wasze? Jakoś tak wyszło. Okej. W sensie znajomi, nie? Aha, czyli jesteście, jako że macie wolne siły przerobowe, pomagacie. Każdy sobie w tym pierdolniku stara pomóc. Na to, że też jak padnie akus, to z 2 i rura, no. Czekaj! Oj! Gorąco, gorąco. Nagrzane auto strasznie. I na pewno lepiej bym nie przykręcił, ale myślę, że Max lepiej by kręcił kierownicą w tej chwili, niżeli tym. Presja. Z 19 na 10. 20. Z 20? Tak, z 20. Ale jak? Zajebiście. Wniosek jest jeden. Jak chcesz wygrać Endurance, kup sobie Jazza. Nie żadne tam słapowane LZ-y, JZ-y i inne bzdety, tylko Jazza. I strategia i zgrany team, bo to przede wszystkim team, który gra, no widzicie, dużą rolę. Tył najlepiej robi, bo przód nie Ty, widzieliśmy, a w ogóle tak? patrz jakie masz te. Masz nawet te rurki, które ci pomagają do, wiesz, do podnoszenia wozu, wiesz, gdzie sobie możesz szybko podnośnik i podnieść cały wóz. To jest Kevlar. Przyjrzyj się. Może żeby wzmocnić, nie wiem jak to działa, ale kurde, no, wygląda petarda. Zobacz w środku w ogóle jak to wygląda. Drukarka 3D, zobacz jakie mają wydrukowane eleganckie wloty powietrza, które kierują ci powietrze do środka. Nie no, to już jest grubas. Mocowanie zderzaka na spinkach. Ale tył bardzo robi. No tył, ale popatrz co się dzieje. Ten zderzak to jest tylko taka wydmuszka, pusty w ogóle cały. I zobacz, widzisz jak ma, tam jest baszbar za tym, który ci trzyma tylko ten zderzak, wydech i nic tam nie ma, pusty jest. Jakbyś ściągnął zderzak, to by były puste rurki. Robimy recenzję największej kostki na Japfeście. Jak oceniasz ogólnie wyścig na czymkolwiek? Spoko, ale ciężko, bo jednak 2 kilosy, nie? 2 kilosy. 2 kilosy musiałeś I my to przejechać? mieliśmy jechać na lodówce. W jak- następnym roku też próbujesz? Pewnie. Przyjadę Też na znowu desce? Lexem, przyjadę na desce. Do zobaczenia za rok. Pewnie. Powtórka! Ale patrz jaki ma ten bach też od razu zamontowany. Na swirlu. Najlepsze wydechy na Japfeście. Ej ty, a obserwujesz nas na Instagramie? Patrz, tu jest Instagram, tu. Nie strakuje tego. No musisz. Yo! 100 lat, niech żyje, żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niech żyje nam.
Teraz to trzeba pokroić na milion kawałków. Dzień drugi, zaczęliśmy od tostów. Gotowanie, a nie. Gotowanie. góralem. A tutaj mamy fotografa i on wszystko to uwieczni. Wszystkie te tosty. Na Boga, bo tu nie ma biedy. To jest only. Nie ma żadnej biedy. Jesteśmy teraz na parku maszyn, gdzie pokażemy wam, jak chłopaki driftują. Kolas już na Dabicie obiecał nas, że nas przewiezie po tym torze japfestowym. Ale widziałeś to, co nam mówił wczoraj Kolas? Nie wiem, czy to nagrywałeś, ale mają zawiązane bandamy albo wstążki na lusterkach czerwone. Często możesz zobaczyć tam, no tam na przykład masz bandamkę czerwoną. Bo to przed kotwą chroni. Tak, znaczy to chroni przed tym, żeby ci się wóz nie zepsuł. Podobno. No bo klątwa jest po prostu driftowana. Spójrz, jak oni lecą, w ogóle nie słychać jak piszczą im te opony. Opony się boją toru Poznań, bo tu możesz mieć tylko 96 dB. Najcichszy tor No w popatrz, Europie. no spójrz. Słyszysz w ogóle te samochody, jak chłop tam leci, nie wiem ile teraz, pakę 20 i nie słychać nic. Nie przewiozą nas. Nienawidzę drifterów. Kręcić body, żeby w miarę wyglądało i to jest wszystko. No dobra. Czyli nic się poważnego nie stało. I jak przejazdy? Petarda. Ja jestem spełniony.Ujemy driftówę? Zadowolony? Zajebiście. Kurde, to jest piękne. A jak ci się jedzie? Zadowolony? Ja jestem mega zadowolony. Tu jest naprawdę już, wiesz, Ogień. ogień, no. A tak dobrze szło. Ale jest ogień petarda. Ale jest piec. No jeszcze i tak coś skopcili. Ale ogień chłopie, ale ogień chłopie. To jest piękny. Ale ogień. No na takim torze jeszcze nie jechałem takim, wiesz, takim piecem. No zresztą sam powiedz, tutaj na tej kamerce to nagrałem to pierwsze kółko szczególnie to. Nie wiem co się dzieje, kurwa. Nic nie widzieliście, bo ja też was nie Nie, widziałem. nie było tak źle z tym widzeniem, ale no ale ogień był niesamowity. Plus jeszcze wiesz, jak jechaliście na dwa auta przed nami, jeden robił rybkę w lewo, a drugi robił rybkę w prawo, to my nie wiedzieliśmy, wiesz, w którą stronę mamy jechać praktycznie. Halo, Dominik! Co to za rybki? Uspokój się z tymi rybkami. Więc tak na bezpiecznie, bo wiesz, no nikt, tak jak Kolas tutaj mówił, nie walczymy tutaj o złote gacie, tylko żeby się dobrze bawić. Więc przede wszystkim bezpiecznie, żeby aut nie porozwalać, nie? Tu nagrywamy vlogasa. Jak to jest? Zorientowałem się. Jak to jest, że macie najlepsze stylowy na samochodach chyba tutaj? Czy najlepsze? To nie wiem, no japońskie, to może dlatego są po prostu troszkę inne. Ale no oklejek jakby cały team Doriminati miał już kilka jakby swoich odsłon, nie? Teraz mamy taką wersję upraszczającą, kto jest kierowcą. Każdy ma swój kolor już.
A, w ten Kiedyś- sposób, okej. Kiedyś byliśmy myleni, bo były takie same, ale były inne felgi. Ale tak, to nie tak. pomogło, więc wyszliśmy z założenia, że łatwiej będzie nas rozróżnić, jak już będzie inny kolor. Dlatego raju jest niebieski, a ja mam żółte akcenty, nie? Tym się głównie Czyli różnią. przypisany per kierowca bezpośrednio, nie? Generalnie to tak. No i, Jest Łukasz ale ma na to, że pomarańczowe. jak robicie tyle dymu i tak was nie widać. Tak? No już nic nie poradzę, no. Jak wam się jeździ ogólnie na to tutaj? Szybko, fajna trasa. No. Generalnie mamy coś takiego, że mamy przerobione auta teraz i to jest pierwszy event, bo mamy nowe skrzynie. Wrzuciliśmy po prostu sobie automaty 8 HP z BM-ki. Kurde, no to kontent. No i wiesz, kwestia przyzwyczajenia po prostu do systemu, bo kiedyś trójka była do przodu, teraz masz wszystko jakby do siebie ciągniesz do góry, nie? No i trzeba się po prostu wiedzieć w auta. Plus do tego nowe skręty, więc dużo się dzieje, ale już coraz lepiej. Bo na Poznaniu obowiązuje ten, wiesz, ilość decybeli, tam do 96, nie? Nie wiem, czy tylko tu, albo czy tylko moje wrażenie, ale w ogóle tych aut nie słychać jak jeżdżą, nie? Tak? Słychać tych opon. No nie wiem, tak w regulaminie generalnie nam wysłali, że mamy mieć 96 A macie decybeli. 96? Mamy mniej. Poważnie? Mamy przy 3000 obrotów mamy 86. Mierzyliśmy kiedyś. Okej. To bardzo cywilne. To są cywilne auta. Cywilne wozy. To lampy nie świecą z przodu. Miłego dzienka. Ejo. Przyszliśmy jeszcze zobaczyć końcówkę Drag Warsów. Zostało już niewiele samochodów z tego co tam widzimy, bo wszyscy już się porozjeżdżali. Jak widać, japońskie samochody też nadają się do jazdy na wprost, nie tylko w zakręty i nie tylko do driftu. Nakord na turbie fajny, ale przegrał chyba 2 razy, więc już mniej. Teraz jesteśmy na strefie Sim Racing. Widzimy tutaj chyba jeżdżą po torze Poznań. Więc to jest dla tych, którzy nie potrafią oderwać się od komputera i przejechać się po normalnym torze, to dalej tutaj siedzą przy komputerze i grają nawet na torze, będąc w torze Poznań, jeżdżą na torze Poznań wirtualnie. Wyłącz komputer i idź na miasta. Nie no, tak poważnie, no to chłopaki chyba tutaj są jakieś zawody organizowane. Są brane czasówki i rozgrywane są normalnie zawody, tak jak na zwykłym torze, to tak też wirtualnie. Mama im pewnie powiedziała, żeby jechali na wakacje i odpoczęli od komputera, ale oni przyjechali na wakacje i siedzą na komputerze. Udało nam się znaleźć tutaj 2 kierowców, którzy brali udział tutaj w sim racingowych wyścigach. Powiedzcie mi, czym jeździliście w ogóle? Toyota Supra GT4. I wszyscy jeżdżą tym samym samochodem? Tak. Jaki teraz jest najlepszy czas? 34,020 coś. To jest twój czy jeden? Minut 34,0, nie, mój jest 0,90 coś. Okej. jest 34,400. Jesteście zadowoleni z wyniku swoich? Tak, zdecydowanie. A jeździliście kiedyś po torze Poznań nie wirtualnie? I samochodem i motocyklem. I jakie macie odzwierciedlenie względem, wiesz, sim racingu, a tego realnego, wiesz? W realnym świecie nie ma kar za wyjazd na zielone. Okej. Tarki nie wybaczają. Zielone pole nie odpuści. Tak, i w realu tarki na Poznaniu nie wybaczają faktycznie i boli jazda, nie? Okej, czyli są srogie i można coś Są połapać. srogie, no. Okej. Jest ładny, ale nie można za to wyjeżdżać na zielone pole jak w prawdziwym. Jedziemy spróbować wcisnąć Evosa, żeby zdjęcia zrobić, no i te driftowy, którymi jeździliśmy wcześniej. Kolas nam powiedział, że może uda nam się wcisnąć na ten tor, po którym były wszystkie driftowy jeździły, ten driftingowy. Znaleźliśmy Kubę. Widzimy jego nowego Datsuna, którego ściągnął z USA. Spróbujemy go zaskoczyć, tylko nie wiem, gdzie on jedzie. Dzień dobry. Byłem pod namiocikiem u was i wszyscy spali, a was nie było. Bo my robimy content. Oni śpią, a my tu jesteśmy od... Co za ekipa co śpi? Każdy jest od czegoś, słuchaj, nie? Prowadzisz, ty nagrywasz, a kto gada? No dlatego do ciebie podjechaliśmy. Dobra, to wysiadaj. Ewo na strefie driftu. Odłączamy przedni napęd i będziemy... To nie Dominik. Na miniaturkę prawie. Przykleiłem się. Skąd te gniotki na dachu? No widzisz skąd te wnioski? Były Motoshow Bielsko-Biała, 8 modelek. 8 modelek na dachu. 8 modelek, no. Dobra, weźmiesz to Ewo w końcu z tego toru? Nie. Jak już tutaj zaparkowałem, to będę korzystał z całego toru. Zostałem opaskę jedną, opaskę drugą. Wszystkie uprawniają mnie do tego, żeby tutaj stać. Pewnie żadna do tego nie uprawnia. Ale będę tu stał. Wojtek, a ty możesz tak pozować? Ja bym mógł tak pozować, ale myślę, że wtedy połowa dziewczyn z Japfestu straciłaby robotę, więc wiesz, no... Trzeba na to uważać, trzeba na to uważać. Dobra, jesteśmy na torze, zrobiliśmy zdjęcia, teraz udało nam się znaleźć właściciela Lexusa. Tak jest. I słuchaj, mam do Ciebie 2 pytania. Pierwsze to jak się jeździ samochodem, który jest, można powiedzieć, chyba najnowszy w całej stawce dzisiejszej, jaka była? No dokładnie, chyba jest najnowszy jaki może być teraz. Już Supry, wiadomo, Supra jest nowszą budą, ale już dosyć, że tak powiem, sprawdzoną. No to auto jest pierwsze tutaj u nas w Europie. Stwierdziliśmy, że spróbujemy.
zrobić tą budę jednak. Zawsze było to moim marzeniem. I powiem szczerze, że po pierwszych jazdach jestem mile zaskoczony. Auto się naprawdę dobrze prowadzi, nie jest tak narwane jak Supra na przykład, jest mega spokojne, mega płynnie się tym jeździ. Czyli dzisiaj były pierwsze, można powiedzieć, testy tego samochodu? Pierwsze testy były w Toruniu w poniedziałek, gdzie w sumie w poniedziałek byliśmy na Hamowni, udało się wystroić, pojechaliśmy od razu na na testy. świeżutko. Tak, i przyjechaliśmy tutaj, nie? A skąd pomysł w ogóle na tą budę, na wiesz, na Czy ogólnie na całość? Lexusami jeździmy i stwierdziliśmy, że chcemy coś nowszego po prostu Okej. zrobić, nie? A że RCG jest ładny, jest jedyną kupetą taką nadającą się do driftów z bazy Lexusa, no to stwierdziliśmy, że ją robimy. To pytanie numer 1, czy on jest w hybrydzie, nie? Nie, akurat to była wersja benzynowa i to jeszcze najmniejsza wersja silnikowa, czyli 2 litry turbo. Okej, a teraz co dużo ludzi myśli, że to jest RCF 5-litrowy. Nie, to nie był RCF 5-litrowy, to była baza RC, nie RCF-a. Te bazy się też trochę różnią jednak między sobą, bo na przykład nie ma ściany grodziowej z tyłu w RC-ku, a w RCF jest. Okej, to takie dość duże różnice, Tak, nie? więc mi się wydaje, że ta buda jest trochę lżejsza niż RCF-a. W porządku, no a teraz jaki tam silnik macie? Teraz mamy jeden JZ ze skrzynią ze Supry, no docelowo wiadomo, wiecie, 2 JZ sekwencyjne. Przepraszam, można felgi zamówić? Zapraszam, zapraszam, jedziemy po felgi. Jak jesteście tam? Zaczynamy galę 2025. Najlepszy drift team uformowany z Kolasa Kolasińskiego, Michała Klasy oraz Dominika Głowniaka. M-Klasa Drift Team. Top 3 OM+, Top 3 Performance Freaks, Performance Beast 2025, Nissan Skyline, R34 GTR w Midnight Purple i Krzysztof Teda. No i naprawdę to jest petarda, dopracowany w każdym przy tym calu. samochodzie, żeby on powstał. Wielkie brawa dla Krzyśka. Ciekawe, że zajęli przestrzeń, tu nie wolno strzelać, bo tu mamy jakiś niecały kilometr do lotniska, więc tu jest zakaz jakichkolwiek fajerwerków, dronów przelotolnych. Japfest, dzień trzeci, niedziela. Ukradliśmy wóz górala, no i jedziemy znowu zrobić objazd po wszystkim. Mam nadzieję, że uda nam się dorwać Karstla Żarta i pogadamy z nim o tych rysunkach, które widzieliście wcześniej na filmie. Zobaczymy, co się dzieje, może jeszcze kogoś spotkamy. Działa. Wystawka góralska. Pytanie do Ciebie numer 1. Oglądałeś galę wczoraj? Nie. A dlaczego nie wygrałeś kategorii stance? Tu masz wrzucić zdjęcie, jak wygląda stance Bolkiego. Nikt mi nie powiedział, że żeby uczestniczyć w tym trzeba jechać tam na płytę. Poważnie? Poważnie? Nie przeczytał. Czyli przez to, że stałeś tutaj, to nic nie wygrałeś? No to nie, no bo tak patrzymy, ja mówię, nie, no wiesz. Ale Ludwiczek mi to samo powiedział. Ale nie wiedziałem, nie miałem pojęcia naprawdę. Jest setup porządny. Może za rok. Za rok już będę wiedział, że trzeba tam stanąć, to tak. Tutaj mamy auto, które wygrało wczoraj top 1. Jak możecie zobaczyć, R34 GTR. Widzieliśmy go na Łodzi. Mamy założone adwany GTki. Co najlepsze, albo przynajmniej dla mnie najciekawsze w ogóle w tym samochodzie, to jak zobaczycie te wielkie, gigantyczne wręcz tarcze hamulcowe, prosto z McLarena. Jest to oczywiście ceramika. Nie chcę wiedzieć, ile kosztuje serwis czegoś takiego, nie mam pojęcia i nie chcę wiedzieć. Do środka jak zerkniemy, to mamy zbudowaną kierownicę, prawdopodobnie z wyświetlaczem, obitą karbonem i Alcantaro. Klasyczny środek, czyli te zegary elegancko tam elektroniczne, prosto z GTR-a. Karbonowe dokładki, no i klasyczny kolor Midnight Purple, który właśnie na Skyline'ach występował. Zasłużone chyba. Moim zdaniem tak, zasłużone, bo to jest naprawdę mega wielki projekt. Więc dobra, udało nam się spotkać Michała z Karstla Żartu. BRZ-ka, sam malowałeś. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby pomalować samochód w ten sposób? Wiesz co, powiem tak, jeżeli chodzi o samo malowanie, dla mnie to jest dosyć szybka akcja, ja się tym zajmuję 8 lat, jak już zaczynałem te przygody z takimi dziwnymi opcjami, więc samo malowanie to jest dla mnie około 6 godzin. Na dobrą sprawę, więc szybki temat, akcja. nie? Gorzej jest z przygotowaniem auta, potem wyprowadzenie lakieru na sam koniec. Tu jest dużo pracy, ale wszystko do ogarnięcia. Zazwyczaj całe takie od początku do końca to jest takie bite 3-4 dni trzeba poświęcić, ale takie jest naprawdę od rana do wieczora po prostu działa. A czy jeżeli ktoś się do Ciebie zgłasza, jest szansa, żebyś komuś pomalował w ten sposób? Jak najbardziej. Robimy, wspólnie działam z swoim ziomeczkiem, on się zajmuje przygotowaniem samochodów, ja się zajmuję tą częścią powiedzmy artystyczną. Pytanie ode mnie, ile samochodów pomalowałeś? Bo widzimy tutaj busa, ale też wiem, że jest renówka.
jest renówka. Ogólnie u mnie, wiesz, moja flota samochodów jest trochę cała w ten sposób. Natomiast łącznie w tej chwili powiem Ci, że no musiałem się sekundę zastanowić, bo numeruję każdy pojazd, tylko że numeruję też rzeczy, które robię w tej stylówie. Wiesz, robię jakieś tam skrzynie, robię pralki, wiesz, radia. A robiłeś pralkę już taką Tak, pomalowaną? wiesz co, ja mam całe pomieszczenie u siebie zrobione na hali, w takim stylu, że wchodzisz i nagle jesteś w komiksie, nie wiesz co się dzieje. Samochodów myślę, że spokojnie już 30 było zrobionych, do tego kilka motocykli, jakiś rower, jakieś tego typu rzeczy, no i masę przedmiotów różnej dziwnej maści. Drugie pytanie, bo malujesz też bardzo dużo obrazów. Skąd w ogóle bierzesz inspirację, wiesz, bo cały czas nowe obrazy, nowe wiesz rzeczy. Skąd te pomysły ci w głowie się rodzą cały czas Wiesz nowe, co, nie? powiem ci, ja nie mam pojęcia, jak to wiesz, jak to działa, po prostu wiesz, gdzieś tam w głowie się to wszystko zradza, nie wiem, na przysłowiowym kiblu człowiek siedzi i wpada na genialny pomysł i muszę to wyrzucić z siebie z głowy. Wiesz, rysuję dużo dla klientów, no wtedy niestety mniej mogę tak kreatywnie podejść do tego, bo jednak klient wymaga, nie wiem, swoje auto, więc mamy już bazę pokazaną i tak dalej. W przypadku, kiedy robię te obrazy, które potem można kupić jako reprinty, czy na przykład rysuję raz duży format, robię 100 kopii małych, 100 kopii dużych, to są obrazy, o których ja się bawię na maksa, bo mnie nic nie ogranicza. Często ukrywam easter eggi tam, nikt w zasadzie o tym nie wie, tylko mówię, ktoś czasem gdzieś znajdzie i mówi, o kurczę, tu jest coś tam, nie będę mówił co, więc fajnie, szukajcie. fajnie. No, w jakim czasie malowałeś najdłużej jakiś obraz? Albo jakiś swój projekt, który miałeś? Powiem Ci, że traktując, że to są obrazy również, to chyba taki najdłużej, który miałem robić, było 16 dni bez przerwy robienia. Malowałem cały wielki samolot. Tak, Antonov AN2. Po nim robiliśmy cały projekt wielkiego jakby orła, który jak wiesz, leci od spodu, są skrzydła, widzisz orła i tak dalej. Gdzieś tam doleciał do Belgii. Czyli spełniasz się w tym wszystkim, mogąc malować, wiesz, spełniam się na maksa. To, co ci przychodzi do głowy. To było moje mega marzenie od zawsze. Wiesz, jak ja zaczynałem rysować, miałem 8 lat, w tej chwili mam prawie 40 na karku, ale tak na dobrą sprawę, wiesz, Skars też ma 8 lat aktualnie i od 8 lat ja żyję tylko z rysowania. To było moje ogromne marzenie. Moja rada dobra do wszystkich ludzi, do wszystkich graczy, którzy mają jakieś swoje pasje, zajawy, po prostu nie rezygnować z tego i nie poddawać się przy jakimkolwiek potknięciu, bo ja powiem wam szczerze, miałem tyle potknięć, tyle wywróceń po drodze w swoim życiu i od bardzo poważnych operacji przez ludzi, którzy chcieli ci zrobić bardzo źle i tak dalej. Nie wychodziło, byłem pod kreską absolutnie finansową i tak dalej i zdrowotną na maksa, wiesz, miałem 2 jakieś nowotwory wycinane, miałem nie mieć ręki, ogólnie masę różnych rzeczy. A ze wszystkiego można wyjść. To jest kwestia tego, żeby mieć najważniejsze, żeby się nie poddawać. Dokładnie, poukładane w głowie i mieć tą pas, mieć zajawę i mieć dobrych ludzi dookoła siebie, którzy będą Cię wspierać w tych, mówię, no, takich momentach najsmutniejszych często. Dlatego też trzeba o tym rozmawiać, trzeba mówić o swoich problemach, rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi. Dookoła nas jest masa dobrych ludzi, która z chęcią Ci zawsze pomogą, a Ty nawet możesz o tym nie wiedzieć. Więc, tak jest, każdy wyciągnie dokładnie. Tak to wygląda i to jest moja dobra rada do wszystkich dobrych mordeczek. Jak tutaj nawiązałeś, widzieliśmy wczoraj na gali licytację, na którą wystawiłeś obraz stworzony przez ludzi, gdzie prawdopodobnie, może nieoficjalnie, ale prawdopodobnie pobiłeś rekord Guinnessa w ilości artystów na jednym obrazie, tak jest. A skąd wziąłeś pomysł, bo w zeszłych latach chyba nie było, wiesz, nie było R34, ani nie było żadnego samochodu, a tutaj jednak odsłoniłeś i pokazałeś ludziom, to jest obraz w tym wszystkim mimo wszystko, nie? Sprawiło to po pierwsze, że już wiesz, dawno o tym myślałem, żeby coś tego typu zrobić, nie wiedziałem jak to wyjdzie, ale przez to, że no mam niestety problem chwilowy z ręką, to nie mogłem za dużo wykonać samą, a chciałem zawsze przygotować jakiś obraz na licytację. Niestety nie mogłem sobie na to pozwolić, więc stwierdziłem, że powycinam na tyle, ile mogę, kształt w miarę Skyline'a R34, powyklejam go na tym obrazie, tak jak widziałeś, no i nakieruję ludzi w ten sposób, żebyśmy stworzyli wspólnie obraz. No wyszło petarda. I szczerze, jak odkleiliśmy, mamy jeszcze gdzieś tam filmik taki poklatkowy, jak to już rozklejamy wszystko, więc wyszło mega według mnie, jeżeli chodzi o efekt taki rzeczywiście, że z bliska może nie widać, ale z odległości nagle patrzysz, kurczę, jest Skyline. No nie, wiesz, tym bardziej jak Ty byłeś na scenie wtedy i z daleka się oglądało, no to było widać, wiesz, idealnie zarys całego właśnie tego Skyline'a, nie? Także miło mi mega, że to udało się, wiesz, jakby zrealizować ten plan. Poszło to na licytacji za gruby mega pieniądz. Wylicytował to Mateusz Wójciów, który jest no mega mordeczką, to jest mega człowiek dobry i wiem, że poświęcił na to, żeby to wylicytować naprawdę dużo. Praktycznie zrezygnował z wyjazdu do Japonii, hajs, który odkładał na to,
wrzucił na licytację po to, żeby pomóc ludziom, którzy mają problemy z depresję i tak dalej. I to jest dla mnie taki gest. Chciałem, żeby każdy miał takie gesty i potrafił z siebie taką rzecz zrobić. Ja nie wiem, czy byłbym w stanie aż taką opcję ogarnąć, a tu to, co on zrobił, jest dla mnie niesamowite. Dlatego my teraz, bez jego zgody oczywiście, bo wiem, żeby się nie zgodził na to, robimy taką zrzutkę wśród swoich znajomych. On musi pojechać do tej Japonii. To nie ma takiej opcji, że on nie pojedzie, więc kto co może wrzuca, po prostu nieistotne, nikt nie patrzy na portfel, to jest nieważne. Grunt, żeby też z naszej strony był taki gest. No. Super, dzięki wszystkim, którzy się dorzucili, no i Mateusz, mega. No i wiecie, no tutaj jest poświęcenie marzeń tak naprawdę, nie? To Dokładnie. ktoś zrezygnował ze swoich marzeń, żeby komuś innemu pomóc. Wydaje mi się, że to trzeba pokazywać jak najbardziej, żeby ludzie, wiesz, to dobro niech idzie dalej, niech idzie w świat, żeby ludzie widzieli, że to dobro też wróci do niego. Mam taką nadzieję, my przynajmniej się staramy, tak, dokładnie tak. Słuchaj, ja Tobie Muszę bardzo lewą, dziękuję. przepraszam bardzo. To tak, ja Tobie bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Na pewno się spotkamy, bo Cię na widzimy nie pewno. pierwszy raz. To jest to też, nie czy, tylko kiedy znowu. Dokładnie. Wszystkiego A my dobrego, lecimy dalej. Pozdróweczki. Jo. To nasza Emilia, no. Dała największy podpis na całym obrazie. Dobra, wychodzimy teraz już ze strefy tutaj stoisk. Mamy godzinę chyba 13, czyli jeszcze godzina, półtorej godziny mamy do parady. Wjeżdżamy na paradę, zobaczymy, bo 1000 samochodów w jednym torze. To może być ciekawe, spróbujemy Wam coś nagrać i pokazać, jak to wygląda. Może jakiegoś drona uda nam się złapać, nie wiem. Choć się domyślam, że nie. Teraz czek, czy odpali? Łatwo. Łatwo. Nawet nie zapytał. Nie zapytał. Podjeżdżamy na razie pod wjazd na tor, gdzie zacznie się parada. Ustawimy się, żeby być w kolejce w miarę tak wcześnie. My będziemy startować z jakiejś 980 pozycji. Nagrałem właśnie to, co się tu odbywa. No, ty pomyśl, że to jest dopiero jaka? 1/3, 1/4 wszystkich? Widać koniec i widać widzów. Będziemy musieli machać widzom. Machaj widzom. Powinieneś, stary, przejść po tych wszystkich ludziach i zapytać się, czy subskrybują kanał Japon. Pomogliśmy przynajmniej panu Leksusiarzowi, któremu zajęliśmy miejsce. Nawet jak Japońcy wyjeżdżają na paradę, to się psują, bo muszą przejechać 1 kilometr, chłopie. No, tak to wygląda. O, wsiadamy! Jedziemy. Dobra, przyłączamy się teraz. Ominęliśmy drifterów, jesteśmy szybsi od drifterów. Teraz dołączyliśmy do łódzkiej ekipy z Mega Blastów i jedziemy razem z nimi. I tam jest jeszcze Kamil od nas. Patrz. To jest 7 dzień, a łodzianie dalej się nie zorientowali, że nie jesteśmy z nimi. O, zajebiste! I przez cały dzień nikt ci nie przeszkadza i dupy nie zawraca. Tutaj nawet na lawecie już wiozą samochód. No, nie wiedzieli, że on się zepsuje po drodze. Oni wiedzieli, że się zepsuje, więc wzięli go od razu na lawecie. No. Pytanie, już się zepsuł, czy wiedzieliście, że się zepsuje? Wiecie co, przekaźnik tam siadł. Czyli już się zepsuł. No! Typowa parada japońskich samochodów. Ale się świeci. Fotograf robi zdjęcie fotografowi. Mamy tutaj Oscypa. Jak Ci się podoba? Dzień 20, a my dalej jesteśmy na paradzie. No właśnie, co to ma być? Powoli kończy nam się prowiant. Siema. Siemanes! Kurde, przez całe 2 dni was nie widziałem. A byliśmy wszędzie. I co? Tym oto pięknym, największym japońskim korkiem kończymy ten film z Japfestu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że oglądaliście ten film do końca. No i widzimy się na kolejnym vlogowym lub nie odcinku. Na razie cześć, bo zeciarze tam już zaczynają pycić.